i miało być lepiej, sprawniej i w terminie, a tymczasem zaliczyłem największą obsuwę czasową z tym materiałem, jak do tej pory. W związku z tym nie składam już żadnych obietnic, że będzie szybko. Jak będzie, to będzie. Ale przejdźmy do meritum. Szalonego pędu gier ciąg dalszy w listopadzie. Niektóre bardzo dobre, ale zdarzył się także bardzo mocny pretendent do nagrody Dziadostwa Roku. Jaki? Sprawdźcie sami w dalszej części materiału. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram, a to jest mój listopadowy wrap-up growy. Na listopad. Listopadowy wrap-up growy. 1 listopada. Święto zmarłych. Czas zadumy i memento mori. Ale u mnie było dość żywo. W ciągu niespełna 2 godzin sprawdziłem sobie aż 3 gry na PlayStation. Pierwsza z nich to klasyk sprzed lat. Gra, przy której spędziłem niezliczone godziny na swoim komputerze, który w dzisiejszych czasach nawet nie robiłby za podzespoły do pralki. Chodziłem, zabijałem roje obcych kreatur, kupowałem nowe bronie i słuchałem metalowego soundtracka. Nie, to nie Doom, moi drodzy, to Alien Shooter. Izometryczny twin stick shooter, w którym nasz bohater porusza się jak flaki z olejem. Został wydany w roku 2003 i powiem szczerze, że tam właśnie powinien pozostać. W 2016 został także wydany wraz z dodatkami na PlayStation 4, a niedawno była taka promka, że kupiłem go za niecałe 5 zeta. Kierowany sentymentem kupiłem, zagrałem 2 poziomy i wyłączyłem. Sterowanie słabo przeniesione na konsolę, strasznie nieprecyzyjne strzelanie, mocno już nadgryziona zębem czasu grafika i ślimacze tempo naszego ludka wzbudzają dzisiaj raczej politowanie niż miłą falę wspomnień. Najlepiej ze wszystkich elementów zachowała się muzyka i ponownie wrzuciłem ją sobie do listy odtwarzania. Kolejnym 1-listopadowym tytułem było The Suicide of Rachel Foster. Jak do tej pory zagrałem przez jakieś 2 godziny? Może trochę mniej. I nic się w tej grze nie wydarzyło. Nasza bohaterka przyjeżdża do hotelu, który odziedziczyła po swoim zmarłym ojcu. Hotelu, w którym nie była od czasów dzieciństwa, kiedy to wraz z matką opuściły to miejsce oraz ojca, gdyż ten miał romans z Rachel Foster, młodą mieszkanką małej miejscowości w Massachusetts. Romans ten skończył się jednak tragicznie, ale nie powiem jak. Wracamy więc, żeby ten hotel sprzedać, ale że jest jakaś mega śnieżyca, to niestety, ale musimy pozostać w nim na jakiś czas. Zwiedzamy zakamarki miejsca, które kiedyś nazywaliśmy domem, a jedyne towarzystwo jakie mamy to głos człowieka z Centrum Sytuacji Kryzysowych, z którym komunikujemy się przez radio. Bije mi od tego taki Firewatchowy vibe póki co, taka bardzo leniwa akcja, a nawet jej brak. Odpaliłem ten tytuł chyba w złym momencie, bo jakoś nie mogę się wstrzelić w klimat. Dam mu szansę kiedy indziej. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I w końcu wjechał również Spider-Man Miles Morales w wersji na PS5. Jest tu sporo do robienia, nie powiem, ale nadal uważam, że jest to tylko samodzielny dodatek do oryginalnej gry i nie powinien być sprzedawany za tak wysoką cenę. Widać spory skok w jakości grafiki i już oryginalny Spidey wyglądał świetnie, ale Miles wygląda jeszcze lepiej. Bardzo podoba mi się różnica w sposobie poruszania się obu bohaterów. Jako że Peter Parker bohaterzy już od dłuższego czasu, to jego ruchy są pewne, a bujanie się na pajęczynie pełne gracji i wyważone. Miles natomiast jest nowy w te klocki i to widać. Jego fikoły i wygibasy są niezdarne, często się potyka, a zdarza się, że podczas lądowania wywali się na plecy, zanim odzyska równowagę. Drobny szczegół, ale jakże ciekawy i istotny.
Miles Morales jest Spider-Manem XXI wieku. Ma dedykowaną apkę, na którą ludzie mogą wysyłać mu prośby o pomoc i nawet jego przeciwnicy są jakoś bardziej zaawansowani technologicznie. Tinkerer w tej odsłonie jest zupełnie niepodobna do swojego pierwowzoru i musiałem aż zajrzeć do mojej encyklopedii Marvela, żeby sprawdzić korzenie tego złodupca. Generalnie mi się podoba póki co. Jest po prostu więcej tego samego, co było dobre w podstawce, ale ze swoim twistem, który nadaje temu dodatkowi indywidualny charakter. Drugiego listopada na PS Plus pojawiły się nowe gry. I to aż 6. Chociaż prawdę powiedziawszy, do tej pory sprawdziłem tylko 2. Knockout City w ogóle nie jestem zainteresowany. Kingdoms of Amalur zainstalowałem, ale jeszcze nie odpaliłem. Ale chcę, bo grałem w nią jeszcze na PS3 i bardzo mi się wtedy podobała. Ale zagrałem za to w tytuł premierowy na PS4 i PS5 First Class Trouble. Zagrałem raz, bo tylko tyle razy udało mi się znaleźć jakąkolwiek rozgrywkę. Za to w poczekalni spędziłem kilka magicznych momentów, dzieląc je z jedną, czasem 2 innymi osobami. Paliliśmy, piliśmy i rzucaliśmy się butelkami w oczekiwaniu na grę. Czyli generalnie nuda. A co z tą jedną rozgrywką, w której brałem udział? Ano tyle, że nie wiem co się działo. Grałem jako jeden z 2 robotów w przebraniu i naszym zadaniem był sabotaż statku. Zrobiłem jedną rzecz i wygraliśmy. Żadnego tutoriala, żadnego wprowadzenia, nic. Także raczej już nie odpalę tej gry. Z asymetrycznych multiplayerów nadal króluje u mnie Dead by Daylight. Hey, are we doing this? What? Dodatkowo na 5-lecie PSVR do listopadowego i grudniowego PS Plus zostały dołączone 3 gry na hełm: Until We Fall, Persistence oraz The Walking Dead Saints and Sinners. Ruszyłem tylko tutorial The Walking Dead, żeby sprawdzić, czy będzie paw, i zgadnijcie co? Nie było. W związku z tym zbieram się w sobie, żeby zrobić streama, ale póki co idzie mi to dość opornie. Jeżeli chodzi o Persistence, to można w nią grać także w wersji normalnej, bez gogli VR, a nawet za darmo pobrać ulepszoną wersję na PS5. Także 2 listopada przyszła do mnie gra, która miała premierę 30 września i bardzo spóźnione pierwsze wrażenia mogliście oglądać na moim kanale, czyli Away, The Survival Series. Bardzo ciekawy koncept gry, w której kierujemy losami lotopałanki, a narracja podawana jest jak w filmach przyrodniczych, szybko przerodził się w katorżniczą walkę o to, by to dziadostwo skończyć, sprzedać i zapomnieć. Po niespełna godzinnym streamie miałem już 38% historii za sobą. Myślałem więc, że jakieś 2 godziny i będzie po zawodach. 6 godzin później nadal się męczyłem. I to nie dlatego, że historia jest taka długa, bo nie jest. Było tak dlatego, że gra jest strasznie popsuta.
Przyciski często nie reagują albo reagują z opóźnieniem. Toporna walka, wtórność i im dalej, tym mniej angażująca historia i narracja. Do tego masa błędów i gliczy i wisienka na torcie, popsute zakończenie. A nie, przepraszam, wisienką jest wygórowana cena, jaką sobie za ten tytuł wyświecili twórcy. 160 zeta, a w Anglii to nawet było po 45 funtów w niektórych sklepach, to jest rozbój w biały dzień. Po pierwsze dlatego, że jest to jakby nie patrzeć indyk, a po drugie, za takie dziadostwo to powinni dopłacać, żeby ktoś wziął. Zmieniam tytuł tej gry na Stay Away. I tak powinno stać na pudełkach, żeby przestrzec ludzi przed tym gniotem. Stay Away jest dla mnie jednym z najsilniejszych pretendentów do najgorszej gry roku. A teraz pytanie związane z grą. Co się stanie z lotopałanką, jak użyje tunelu szybkiej podróży? A. Utopi się. B. Wejdzie do środka i wyjdzie w tym samym miejscu. C. Podróż przebiegnie bez zakłóceń. D. Walnie fikoła i wystrzeli w kosmos. Odpowiedź zaraz po segmencie o grach na Xboxie. Przenieśmy się w takim razie na chwilę do konsoli Microsoftu. Przyznam, że w tym miesiącu niezbyt dużo na niej grałem, ale za to w solidne tytuły, czyli jakość nad ilość. Zacznijmy od The Hunter Call of the Wild, czyli gry łowieckiej, o której już mówiłem na kanale. Świetny tytuł. Cała masa rzeczy do robienia, odkrywanie, polowanie, ogrom sprzętu, m.in. strzelby, sztucery, wabiki, a nawet jeżdżenie quadem, bo mapy są ogromne. Dobry relaks, bo można sobie pochodzić po lasach, nawet jak nie chcemy strzelać do zwierząt. A do tego jeszcze misje fabularne i mamy wyjątkowo udaną grę. Wjechało także polskie Outriders i to w koopie z Madem. Nawet fajny cover shooter z dodatkowym elementem w postaci supermocy, zależnych od wybranej przez nas klasy postaci. Grałem wcześniej w wersję demo na PlayStation 4 i jest nawet spoko, tyle że mocno wtórna. Idź tu, zabij złoli, idź dalej, boss, koniec misji. I tak w kółko. I gdyby nie te supermoce oraz możliwość gry we współpracy, to po tym demie już bym jej więcej nie odpalił. Na szczęście bawiliśmy się dość dobrze, niestety chyba nie aż tak dobrze jak w spokojnych momentach Sea of Thieves. Następny był Spiritfarer. Charon idzie na emeryturę, a jego miejsce zajmujemy my, czyli dziewczynka imieniem Stella oraz jej kot. Dostajemy nowy statek, zbieramy surowce na jego rozbudowę, dodając nowe miejsca do spania, pole, ogródek i inne budynki. Pływamy po morzach i szukamy dusz, które trzeba odprawić na tamten świat. Bardzo fajna, ciekawa i kolorowa gra z mnóstwem interesujących miejsc do odwiedzenia i mechanik do poznania. Prezentuje wyluzowany model rozgrywki, siadam sobie więc do niej od czasu do czasu i płynę łapać pioruny w butelkę, czy porąbać drzewa na wyspach rozsianych po całym świecie. Jeden minus do tej pory, jak dla mnie, to to, że póki co dusze nie są jakimiś generycznymi postaciami, że tylko znajdź rzecz, która pozwoli im przejść na drugą stronę i odwiesi ich do bramy. Są to NPC z imionami, związani z historią.
Ja wiem, że to niekoniecznie minus, ale chciałbym trafić na jakiegoś takiego, że po prostu odwozisz i tyle. A nie, że historia, że dialog i że kręci mi się po statku co chwilę. No. No. Kolejny tytuł z Xa jest ekskluzywem dla tej konsoli i jest to Forza 5. Nie byłem nią zainteresowany w momencie, gdy wychodziła, ale kilka dni później postanowiłem zobaczyć, czym się tak wszyscy jarają. I wiecie co? To nie jest tytuł dla mnie. Okej, wygląda bardzo ładnie, ale wyścigi z otwartym światem do mnie nie przemawiają. To samo miałem z The Crew Ubisoftu i to samo mam tutaj. Po ponad 2 godzinach gry byłem już znudzony i dałem sobie spokój. When it is safe to do so. Zagrałem też chwilę w grę, która do tej pory była tylko na Xie, ale od 7 grudnia dostępna jest także na konsolę Sony oraz na Switcha. W 12 Minutes mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mąż wraca do domu i chce spędzić romantyczny wieczór z żoną. Sielanka zostaje brutalnie przerywana przez detektywa oskarżającego kobietę o zamordowanie jej ojca. W trakcie całego zamieszania mąż zostaje pobity na śmierć i cofa się do momentu przekroczenia progu mieszkania. Cała akcja rozgrywa się w tych 12 minutach, od kiedy zamknął za sobą drzwi. Musi odkryć prawdę o tym, co się dzieje i spróbować zmienić przebieg zdarzenia. Lubię gry z pętlą i ta do mnie bardzo przemawia, chociaż sterowanie na padzie jest troszkę uciążliwe. Wybieranie przedmiotów zatrzymuje upływ czasu, ale już ich używanie nie. Mamy tutaj też doborową obsadę, gdyż głosów użyczają Daisy Ridley, James McAvoy i Willem Dafoe. Tytuł niezmiernie ciekawy i jeżeli lubicie przygodówki z dreszczykiem emocji oraz tajemnicą, to polecam serdecznie. I nie dajcie się zwieść tytułowi. Ja mam przegrane jakieś 1,5 godziny i nadal brakuje mi sporo, żeby rozwiązać zagadkę. Don't have to handcuff me. We can talk this out. Jesus Christ. What? Can't get to that door. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. A propos rozwiązywania zagadki, oto odpowiedź na pytanie dotyczące Stay Away. Pytanie brzmiało, co się stanie z lotopałanką, jak użyje tunelu szybkiej podróży? Odpowiedź to A. Utopi się. No to chyba oczywiste było. No, to wracamy sobie do PlayStation i do jednej z premierowych gier listopada. Film klasy Z z wartką akcją, słabą, ale za to jakże zabawną grą aktorską oraz podobnym scenariuszem i wyborami, które podczas streama pomogliście mi podejmować wy, widzowie, czyli Bloodshore.
Podczas 2 nadawań ukończyłem fabułę raz i okazało się, że odkryłem jedynie 1/5 scenek i że każda, nawet najmniejsza zmiana w wyborze wpływa na przebieg fabuły. Bawiłem się przy tej grze naprawdę dobrze i z chęcią odkryję kolejne zakończenia i scenki. Muszę sobie to wszystko jednak dobrze rozrysować, żeby nie powtarzać decyzji i zobaczyć jak najwięcej materiałów przygotowanych przez twórców. No wiecie już za kim ja jestem. Ja jestem za Tish. Ona generalnie robi bardzo dobre wrażenie. Więc ja bym uratował ją. Gawa w sumie nie znam nawet. Ja jej też nie znam, ale ona jest bardziej wokalna w tej grupie. Chociaż on dobrze strzelił. Tam widziałem, ustrzelił kogoś. Ale co to się dzieje po prostu? Odstrzelili mi moją Już jedną babkę straciliśmy, dokładnie. Ratujemy Tish. No sorry, ale... Bloody hell. Kolejna premiera listopada, w którą grałem, to gra strategiczna Airborne Kingdom. Jest nawet spoko, nic odkrywczego, ale w miarę przyjemnie. Choć myślałem, że pod względem szczegółów graficznych będzie trochę bardziej dopieszczona. Po więcej informacji odsyłam was do filmiku z serii Zagrajmy Wy, który o niej zrobiłem. Cel gry zawarty jest już w sumie we wstępie, czyli doprowadzenie do odrodzenia się latającego królestwa. A żeby to w pełni nastąpiło, musimy zebrać 150 mieszkańców na naszej podniebnej platformie oraz zawrzeć sojusze z 12 królestwami na ziemi. Ludzi pozyskujemy dzięki odwiedzaniu mniejszych i większych osad ludzkich i jeżeli tylko spełniamy warunki danego ludka, to się do nas przyłączy. Postanowiłem także spróbować tytułu, który póki co jest playackowym ekskluzywem, jeżeli chodzi o konsolę. Sprzedałem więc bardzo dobre, choć po zdobyciu platynowego trofeum nieregrywalne Ratchet & Clank Rift Apart oraz Stay Away i kupiłem Deathloop. Póki streama nie przerwał mi błąd gry, to moje pierwsze podejście do tego tytułu mogliście zobaczyć na żywo. Bije od niej ostry vibe Dishonored, jest strzelanie, skradanie, są moce i różne zadania poboczne. Jest także polski dubbing, którego w większości gier nie mogę zdzierżyć i w tej nie było inaczej. Po streamie uruchomiłem Deathloop jeszcze raz, tym razem z oryginalnym dźwiękiem i to by było na tyle. Nie porwała mnie ta gra. Jest ok, ale jakoś jej nie czuję. Trzeba było wziąć Hot Wheels. Byłem. Nastąpiła między teraz a nietypowe i podejrzane. To nie jest poprawna konfiguracja. O, okej. Wiesz, że spotkaliśmy się raz na festiwalu Undermoor. Był bardzo nachalny, ale wciąż niebogaty. Dobra, przyjmijmy to. Staram się nie jeść mięsa, ale one wyginęły chyba milion lat temu. Na PS Store zawsze jest jakaś promka. I w listopadzie kupiłem aż 4 tytuły, a 3 z nich miałem na wishliście, a były właśnie na obniżce. Pomówmy o nich przez chwilę. Na pierwszy rzut poszedł tytuł VR-owy Static. Bardzo dobra gra logiczna, w której musimy otwierać pudełka przyczepione do naszych rąk. Kombinujemy, szukamy wskazówek i dużo myślimy. To jest duży mózg czas gra. Rewelacja. Wjechała także rogalikowa strzelanko-skradanka w kosmicznych klimatach i z komiksową stylistyką, czyli Void Bastards. Osobno za całe 5 zeta dokupiłem także DLC Bank Tidy. Losowo generowane pokłady statków kosmicznych,
czasem dziwne bronie, poszukiwanie zasobów do wytwarzania nowych przedmiotów, a także paliwa i jedzenia, by przetrwać jak najdłużej, ciekawi i groźni przeciwnicy oraz dawka specyficznego, wisielczego humoru to tylko niektóre elementy tej bardzo fajnej produkcji. Postacie, którymi kierujemy, też są losowo dobierane, a w zasadzie tworzone z jakiejś instant papki i mogą mieć różne atrybuty pozytywne i lub negatywne, niekoniecznie związane z rozgrywką. Na przykład zwraca się do wszystkich po nazwisku. Dobra i mało doceniana produkcja. Myślę, że sprawdzi się dla tych, którzy mają niedosyt albo nie mają możliwości zagrania w Returnal. Blunt Force Rehabilitation Session, now commencing in the Therapy Lounge. Trzeci tytuł z mojej wishlisty to produkcja, której jeszcze nie odpaliłem. Czuję, że musi być do niej odpowiedni klimat, odpowiedni vibe. Mówię tutaj o Deliver Us the Moon. Mam nadzieję, że będę mógł o niej powiedzieć coś więcej w kolejnym podsumowaniu. Kupiłem też inny tytuł na VR, którego nie miałem na wishliście, ale że był bardzo tani, to postanowiłem spróbować. Crisis Brigade przypomina mi gameplayem Virtua Cop 2, tyle że w kasku VR. Fabuła jest szczątkowa, ale sama zabawa przednia, choć nie powiem, łatwo nie jest. Mimo że grałem na poziomie rookie, to szło mi dość średnio. Ważnym elementem jest ręczne ustawienie linii wzroku w opcjach, bo inaczej nasze kitranie się za osłonami może nie wyjść. W ogóle to spędziłem bardzo dużo czasu kucając na podłodze podczas grania w ten tytuł. Wróciłem też na chwilę do innego rogala, jednego z najlepszych jakie są, Dead Cells. Wjechał nowy, darmowy update, który wprowadził nowe stroje i bronie nawiązujące do innych gier roguelike, np. Hollow Knight czy Curse of the Dead Gods. I w sumie udało mi się znaleźć odniesienia do tych dwóch gier, ale wiem, że jest ich więcej. Będę szukał.
Gdzie się człowiek nie obejrzy, tam jakiś rogal. Nie wiem, albo wcześniej nie zwracałem na to uwagi, albo zaczęli ich robić naprawdę dużo w ostatnim czasie. W listopadzie z zaskoczenia wzięła mnie kolejna premiera, tym razem w klimatach zombiakowych. Z trailera wiedziałem, że będzie progres poprzez umieranie. Wyglądało też, że mamy do czynienia z połączeniem twin stick shootera w stylu Alienation ze State of Decay. Okazało się jednak trochę inaczej. The Last Stand Aftermath jest bliżej do survivalowego roguelike'a niż strzelankowego. Ponownie zbieramy surowce i materiały, żeby wytwarzać z nich przedmioty i bronie. Szukamy też paliwa, by móc zatankować auto i dojechać jak najdalej, zanim naszego aktualnego ludzika trafi szlak. Ten mechanizm w połączeniu z izometrycznym rzutem skojarzył mi się z Overland. Każda z postaci, w którą wcielamy się w grze, jest już zarażona wirusem i z biegiem czasu ich ciała zaczynają mutować, a każda mutacja daje im jakieś zdolności. Pozytywne, ale mogą też trafić się jakieś negatywne. To z kolei bardzo przypomina mechanizm klątw z Curse of the Dead Gods. Progres wirusa można zablokować, jeżeli uda nam się znaleźć szczepionkę, ale i tak w końcu każdego dopada choróbsko. Plansze, na które trafiamy, są stosunkowo małe i dość szybko można posprawdzać interesujące miejsca i zakamarki. Generalnie gra prezentuje się dość ciekawie, tak pod względem rozgrywki, jak i graficznie. Szczególnie ładnie wyglądają efekty świetlne. Powiem, co mi się nie podobało. Brak podłożonych głosów w dialogach. Samo czytanie tekstu trochę wyciąga z klimatu i jakiś dźwięk byłby mile widziany. Druga rzecz to to, że czasami nie da się przeszukać całego budynku. Jest na przykład napisane, że w opuszczonym domu są 4 miejsca do przeszukania. A często jest tak, że udaje mi się przeszukać 3, bo 4 albo w ogóle się nie pojawia, albo jak podchodzę do miejsca, gdzie wiem, że mam szukać, to nie pojawia się opcja szperania. I ostatni, bardzo duży minus. W porcie na konsolę jest błąd, który uniemożliwia wczytanie zapisu gry. Warto jednak save'a zachować, bo podobno po naprawie da się nadal z niego korzystać. Według tego, co twórcy napisali na Twitterze, to chyba udało im się znaleźć przyczynę, a jest nią wykupienie jednego ze stałych elementów w bazie. Gra wyszła 16 listopada, a na początku grudnia nadal nie pojawiła się łatka, która by ten problem rozwiązywała. Jak już twórcy naprawią ten błąd, to myślę, że warto będzie sięgnąć po ten tytuł. I teraz taka podpowiedź dla zainteresowanych The Last Stand Aftermath. Przy jakichkolwiek stanowiskach konstrukcyjnych sami próbujcie połączyć ze sobą różne przedmioty, nawet jak nie macie receptur. Okazało się bowiem, że w ten sposób właśnie owe nowe receptury zdobywamy. Kilka innych można również otrzymać w czasie rozgrywki, albo nauczyć się rozwijając zdolności. Okej, ostatni tytuł w tym maratonie gier. Taki, nad którym spędzam aktualnie najwięcej czasu, bo wróciła mi faza na granie. Dead by Daylight. Gram jak szalony, codziennie. Jeszcze pod koniec października kupiłem dodatek Rodzinne Więzy, który wprowadził nowego survivora oraz mordercę w postaci zdeformowanych bliźniaków syjamskich, a w listopadzie DLC Stranger Things z 2 ocalałymi oraz Demogorgonem jako mordercą. Dodatek ten był na wyprzedaży, bo zawartość inspirowana serialem Netflixa nie jest już dostępna do zakupu. Zdążyłem więc w ostatniej chwili. Nadal trwa promocja na pakiety do Dead by Daylight i zastanawiam się nad 3 kolejnymi zakupami. No, i to by było chyba na tyle. A nie, moment. Grałem jeszcze w Chernobylite. Po tym, jak przestałem streamować rozgrywkę, to znalazłem trochę więcej czasu na ogrywanie tego tytułu i doszedłem do momentu, kiedy w mojej bazie mam już 3 sojuszników oraz możliwość zmiany wydarzeń. Także się dzieje. Держись в тени. А невидимкой. Вы все не в безопасности. Okej, to teraz koniec. Sporo tego było w listopadzie, stąd też opóźnienie. No i oczywiście stąd, że Dead by Daylight wypełnia mi tyle wolnego czasu. Jak będzie wam się kiedyś chciało zobaczyć, to staram się co najmniej raz na tydzień zrobić streama z tego, jak wykonuję zadania z archiwum.
Dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że daliście radę dotrwać do końca. I że się podobało, chociaż fragmentami. Dajcie znać w komentarzach kciukami w górę lub w dół, czy subem. A ja spadam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.